my jesteśmy chorzy, to mamy iść do lekarza albo do naturoterapeuty, który za nas dokona leczenia. On nas wyleczy, a my jesteśmy tym czynnikiem biernym. My nie musimy nic robić. My łykamy jakieś pigułki, stosujemy jakieś szamańskie preparaty, jakieś zioła, tego typu rzeczy, to nas uzdrowi, nie? Ale tak nie jest. Na moim kanale stawiam na otwartość i wzajemny szacunek. Wierzę, że każdy ma prawo patrzeć na świat przez pryzmat swoich doświadczeń i żyć w zgodzie z własnymi zasadami. Nawet jeśli nie zawsze zgadzam się z opiniami moich gości, daję im przestrzeń do swobodnej wymiany myśli, bo to różnorodność poglądów buduje wartościowe rozmowy. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jacek Safuta, autor książek i artykułów o zdrowym stylu życia, wykładowca i propagator dobrych nawyków. Prowadzi warsztaty zdrowia, a w internecie wspiera inicjatywy promujące świadome podejście do zdrowia. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem Jacek Safuta. Cześć. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Mamy wspólnego znajomego, który nas poznał, wymienił nas kontaktami. Pokazał mi, że istnieje ktoś taki ciekawy jak Jacek, więc po spotkaniu z Ryszardem, pozdrawiam Cię Ryszard, uznałem, że warto Cię zaprosić, bo masz tyle wiedzy, że szkoda by było całą tą wiedzę zostawić tylko dla siebie, a mając takie zasięgi i taki kanał, warto Cię pokazać naszym widzom. No i stąd tutaj dzisiaj ta nasza rozmowa. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę. Ale oglądalność nie będzie duża, ponieważ jestem osobą bardzo mało znaną. Zróbcie na przekór Jackowi i zróbcie dobrą oglądalność. Wyślijcie ten film, zróbcie coś dobrego, czyli po pierwsze obejrzyjcie ten film, zostawcie jakiś ślad po sobie, czyli napiszcie komentarz, no i wyślijcie ten film do kogoś, kogo może on zainteresować, a wydaje mi się, że będzie interesował albo będzie potrzebny każdemu, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o zdrowiu i o tym, jak to zdrowie jest skonstruowane na świecie, tak to powiem, enigmatycznie, no bo są ludzie, którzy mówią, że polityka ich nie interesuje, a przecież polityka wpływa na wszystkie nasze kwestie związane z naszym życiem i podobnie jest ze zdrowiem, że część osób, szczególnie ci zdrowi dzisiaj mówią, że mnie nie interesuje zdrowie, no bo przecież jestem zdrowy, mnie to nie dotyczy, a wiemy, że dotyczy to wszystkich. To zacząłbym od takiego ogólnego pytania związanego z twoją książką, jedną z książek i napisałeś między innymi książkę pod tytułem Otwórz oczy. No i właśnie jest tutaj na stole. No i chciałem zapytać, książka, ale... co ty chciałbyś, żeby nasi widzowie, czytelnicy zobaczyli? No bo czasami ludzie mówią, że ludzie dzisiaj patrzą, ale czy na pewno widzą? Więc co chciałeś przekazać tym tytułem? Proponuję, żebyśmy się cofnęli w czasie do roku 1999. Dowództwo Obrony Powietrznej USA wykonało takie ćwiczenie, w którym sobie miało poradzić z hipotetyczną oczywiście zupełnie sytuacją, kiedy odrzutowce porwane przez terrorystów uderzają w dwie wieże w Nowym Jorku i jeden z tych odrzutowców uderza też w Pentagon. Podobne ćwiczenie odbyło się jeszcze rok później i trzecie w maju 2001 roku. A potem, jak na pewno pamiętasz, bo to tylko najmłodsi nie pamiętają takich rzeczy, 11 września 2001 roku rzeczywistość się okazała niemal identyczna z tymi hipotetycznymi, przećwiczonymi wcześniej scenariuszami. Przypadek? Być może, tak? Być może, niektórzy by powiedzieli, nie sądzę. Nie mówimy z góry, że na pewno nie, ale jeżeli prześledzimy dalsze wydarzenia i to, co się wtedy działo, to może się okazać, że tych przypadków było bardzo dużo. One się nam skumulowały w czasie i w przestrzeni. Oczywiście to nie były jakieś tajne ćwiczenia. Czasami są tajne ćwiczenia wojskowe, ale to były całkiem jawne, tylko że media o tym nie trąbiły. Większość ludzi się nie interesuje wojskowością i tym, co armia akurat ćwiczy. Media nie podjęły tematu, być może celowo nie podjęły tego tematu. W każdym razie, co się stało wtedy? Ja byłem wtedy za granicą, w jakimś hotelu, pamiętam, w pokoju hotelowym. Oglądałem telewizję, czy tam telewizor sobie grał gdzieś tam w tle. Kiedyś jeszcze oglądałem, teraz już nie. Ale przyznaję się, że tak było. Zobaczyłem na ekranie, jak te samoloty się wbijają w te wieże w Nowym Jorku, ale stwierdziłem przez chwilę, że to jest jakiś film science fiction. Ale za chwilę przyszła taka myśl, no nie, przecież to jest kanał informacyjny. Może jakiś CNN był, czy coś takiego. To nie może być film. To się naprawdę dzieje.
I oniemiałem. Nie ja jeden, bo potem widziałem, jaka była reakcja ludzi, bo wówczas telewizory były wystawione w witrynach sklepów, którymi szedłem i widziałem, że ludzie tam po prostu stoją na ulicy i wpatrują się w ekrany. To zrobiło tak gigantyczne wrażenie na ludziach. Ludzie byli tak przerażeni na świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, że bez problemu zgodzili się na to, żeby im zabrać część ich wolności osobistych. No bo w imię bezpieczeństwa. Władze na całym świecie musiały przecież ich obronić przed kolejnymi atakami terrorystycznymi, więc musieli się zgodzić na inwigilację, na wszechobecne kamery, na kontrolę. Prawda? No bo jak władza kontroluje społeczeństwo, no to może wyłapać tych terrorystów zawczasu i nie dopuścić do kolejnych zamachów. Co było później też jest bardzo ważne, bo w kolejnych latach, właśnie, może jeszcze dokończmy temat. Nie tylko ludzie, że się zgodzili na to, żeby im zabrać część wolności, że zgodzili się na to, żeby bez gadania, żeby przeznaczyć gigantyczne środki na wsparcie wojska, służb specjalnych, wydatki zbrojeniowe wszelkiego rodzaju, ale też zgodzili się bez problemu na rozpętanie wojny. Między innymi wojny w Afganistanie. Ta wtedy nastąpiła. Dlaczego? No przecież bo oskarżono, właściwie już chyba w 30 minut po tych atakach w Nowym Jorku, media stwierdziły, że to Bin Laden i Al-Kaida. Ale jak to możliwe, że w tak krótkim czasie przecież nikt nie przeprowadził dochodzenia, nikt nie zbadał żadnych szczątków, żadnych danych, a media już wiedziały, kto to zrobił. No a Bin Laden, Al-Kaida, no to ludzie, którzy się ukrywali potencjalnie w Afganistanie, więc Stany Zjednoczone mogły bez oporów społecznych rozpocząć wojnę w Afganistanie. I w tej wojnie wzięli też udział polscy żołnierze, prawda? Po wielu, wielu latach, ale jednak. Także nasi chłopcy też tam pojechali. I pojechali za nasze pieniądze, twoje i moje. Prawda? Bo płacimy podatki. Chyba że tu nie płacisz, nie? Co było dalej? W kolejnych latach mieliśmy też ćwiczenia, scenariuszy hipotetycznych zupełnie. Przypadkowo to się wszystko zadziało w czasie. To były scenariusze pandemiczne. Trochę nieudane były te wydarzenia później, bo nie zgadzało się wydarzenia rzeczywiste z tymi scenariuszami. Aż do roku 2019, gdzie też przećwiczono taki scenariusz. I w 2020 roku, jak już wiedzą Państwo, pamiętasz Ty, co się wydarzyło. Nie będziemy tego tematu rozwijać, bo nie ma potrzeby. To jest bardzo świeża rzecz. Ja o tym mówię tylko dlatego, że ktoś ćwiczy scenariusze, z których czasami rzeczywiste wydarzenia, z którymi się idealnie niemalże zgadzają. Czyli ci, którzy to ćwiczą, są jakimiś prorokami. Oni po prostu wiedzą, co się wydarzy. Czyli albo są takimi geniuszami, albo sami projektują te wydarzenia. Tego nie imputujemy, ale zakładamy, że jest to możliwe, prawda? Do czego zmierzam? Od 2020 roku mamy statystyki w ciągu tylko 2 lat, które nastąpiły po tym 2020 roku. Grupa najbogatszych osób na świecie, bardzo niewielka grupa ludzi, podaję nazwiska tych osób w tej mojej książce, którą przed chwilą pokazałem. Ci ludzie wzbogacili się o 26 bilionów dolarów, czyli 26 tysięcy miliardów dolarów, ponad to, co normalnie zarabiają. Czyli można powiedzieć, że skala dysproporcji społecznych się jeszcze powiększyła. Mówię o tym znowu nie bez powodu, ponieważ to są te same osoby, które zaplanowały zamachy z 11 września 2001 roku. Mówię to całkiem poważnie. Więc wracając do Twojego pytania, na co ludzie mają otworzyć oczy, o czym ja piszę. Tu nie chodzi o teorie spiskowe, bo takich jest bez liku. Ja przyznaję, że większość tego, co jest w mediach, szczególnie tak zwanych mediach niezależnych, to są teorie spiskowe. To są bujdy na resorach, po prostu rzeczy niewiarygodne. I co ciekawe, twierdzę nawet, że celowo są tam wpuszczane takie rzeczy. Po to, żeby w takim szumie medialnym zgubić to, co jest rzeczywiście prawdziwym spiskiem i to, co rzeczywiście się odbywa, ale poza naszymi radarami, to, czego my mamy nie widzieć. Czyli wśród teorii spiskowych jest jakiś procent tego, co rzeczywiście zostało zaplanowane, co jest realizowane. Coś, co gdybyśmy powiedzieli o tym, że to się wydarzy powiedzmy 10-20 lat temu, to
wszyscy by się stukali w czoło, że jesteśmy jakimiś czubkami, ale już parę lat temu, jakbyśmy zobaczyli, to media powolutku nas do tego przyzwyczajały. Pojawiały się głosy, które mówiły, że to są dobre pomysły nawet. Że to, co wydawało się, że jest absurdalne, nierealne, nagle jest czymś fajnym. Tylko, że to jest, co ja mówię, jest może zbyt ogólne. Może więcej szczegółów. Może dodam jeden szczegół do tych zamachów z 11 września, żeby trochę poprzeć swoją wiarygodność. Można to też będzie sprawdzić. Otóż w jednej z tych wież były zdeponowane obligacje, nielegalnie wyemitowane obligacje amerykańskie w kwocie 240 miliardów dolarów i których zapadalność była następnego dnia po zamachach. To też przypadek oczywiście. Jasna sprawa. Trzeba było je wykupić następnego dnia. I kolejny przypadek był taki, że podeprę się notatkami, jak się ta organizacja nazywała, Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej, które mieściło się w Pentagonie w tamtym czasie. Wydzieliło taki 35-osobowy zespół, który badał sprawę tych obligacji nielegalnych. Czyli też te obligacje nie były czymś na tyle tajnym, że nikt o tym nie wiedział. Było wiadomo, że one są, że coś tam się zadziało złego, nielegalnego i była grupa 35 osób, które zgromadziły dokumenty w Pentagonie i badały. I tak się złożyło, że tym osobom przydzielono nowo wyremontowane biuro w skrzydle E Pentagonu. Pentagon, wyobrażasz sobie, jak to wygląda, tak jak taka tarcza strzelnicza niemalże. No, jeden z tych terrorystów rzekomych, który przecież był takim niedouczonym pilotem, umiał podobno tylko startować, nie umiał lądować, bo po co? Miał przecież tylko raz polecieć. Nie trafił w środek tej tarczy. Mało tego, w środku tarczy mieści się biuro szefa Pentagonu. W ówczesnym czasie był to Donald Rumsfeld. Tenże szaleniec przeleciał nad Pentagonem, zawrócił, bardzo precyzyjnie trafił, oczywiście zupełnym przypadkiem, w to biuro wywiadu marynarki wojennej. Zginęły wszystkie 35 osób i wszystkie dokumenty w sprawie tych obligacji zostały zniszczone bezpowrotnie. To oczywiście kolejny przypadek. Takich przypadków, o których ja piszę w tej książce, tylko przy tym jednym scenariuszu było bardzo, bardzo wiele. Niektóre z nich są zdumiewające wręcz. Ale nie będę tego wątku rozwijał, bo nie chcę ci zabrać całego czasu. Zmierzam do tego, że otworzyć oczy nawet na takie wydarzenia, czy jakieś tam scenariusze pandemiczne, mamy nie po to, żebyśmy byli tacy mądrzy, żebyśmy mogli gdzieś tam wysoko głowę trzymać, tylko żebyśmy wiedzieli, jak się uchronić. To, co powiedziałem już wcześniej, to nie był tylko zamach na wielką kasę, na te 240 miliardów, zamach na kasę, którym jest też kolejna wojna rozpętana. To też są zyski, tak? Każda wojna przynosi zyski określonym grupom ludzi. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Ale był to zamach na wolność obywatelską, na część wolności obywatelskiej, którą ludzie, tak jak powiedziałem, oddali dobrowolnie, wierząc w to, że to jest dla ich dobra. I ja tłumaczę w swoich książkach, w jaki sposób się obronić przed utratą tych wolności obywatelskich. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że my świata nie zmienimy. W tej globalnej skali nie ma takiej możliwości. Jesteśmy za słabi. Nawet gdybyśmy zmobilizowali 10% populacji polskiej czy światowej, to nie damy rady. Ale my możemy zmienić nasz mały świat. Na przykład w zakresie zdrowia. Czyli mimo, że dobrym biznesem jest, jak chorujemy, no bo na zdrowych ludziach przecież nikt nie zarobi, prawda? Na pewno nie Big Pharma, ale możemy się postawić w ten sposób, że będziemy zawsze zdrowi. No, zaczęliśmy w Stanach, a lądujemy tu w Katowicach, w centrum Katowic, gdzie nagrywamy. No może. Myślę, że warto, żeby sobie prześledzić w głowie to, co się działo wtedy 11 września, chociaż od tamtego roku 11 września kojarzy mi się zupełnie z czym innym, bo syn mi się urodził tego dnia, więc mam inne skojarzenia, ale pamiętam ten 11 września z Nowego Jorku. Wróciłem wtedy z technikum, usiadłem przed telewizorem i przez, myślę, kilka godzin dobrych nie odszedłem od tego telewizora, bo ogromny strach, który został wtedy wygenerowany na całym świecie, podobnie jak w 2020 w marcu, gdzie cały świat został wystraszony pandemią. Widzieliśmy akurat w 2020 roku, jak przygotowane wiadomości były czytane dosłownie z promptera,
niepodobne, tylko dokładnie te same zdania, Dokładnie tak. te same zdania, po prostu te same We słowa. wszystkich światowych mediach, We wszystkim, czyli po prostu był wysłany plik. ale przypadek być może to był. No, A myślę, jak ktoś mówi, że nie, tak jak ja, to teoria spiskowa. ja już usłyszałem w ostatnim ciągu kilku lat, że nie ma teorii spiskowych, tylko po prostu są teorie spiskowe z datą ważności, kiedy one Nie, już nie są. Naprawdę są. Jest Naprawdę ich są. naprawdę jest bardzo Mhm. dużo, tak. Okej. I są rozsiewane celowo, żeby, tak jak powiedziałem, w tym szumie informacyjnym, żebyśmy zgubili te prawdziwe spiski, żeby one zostały wyśmiane, zbagatelizowane. No bo tacy szaleńcy, jakiś tam Jacek sobie gada, co on może wiedzieć? Nie jest specjalistą przecież w żadnej dziedzinie. To powiedz mi, Jacku, czy te oczy społeczeństwa się otwarły bardziej przez te ostatnie 20 już kilka lat, no od sytuacji w World Trade Center już tego czasu sporo minęło. Mieliśmy przy okazji w ostatnich 4 latach niesamowicie ten świat przyspieszył spraw, które się dzieją, no bo przecież mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę, mieliśmy ogromną inflację w Polsce, mieliśmy rekordowo niskie stopy procentowe i mieliśmy, tu można by przecinków zrobić wiele i naprawdę mnóstwo sytuacji, zamach na Trumpa, nie jeden. No jesteśmy w takim niesamowitym czasie, gdzie mówi się, że bardzo dużo ludzi się obudziło, że świadomość świata Tak. niesamowicie wzrosła. No i rozpocząłeś ten temat zdrowotny, o którym mieliśmy mówić, ale on oczywiście jest związany z tym, co się przecież działo też wtedy, no bo te wolności, tak jak wspomniałeś, zostały zabrane nawet na prośbę społeczeństwa, bo tak Tak, zostało społeczeństwo tak. wystraszone, że wręcz oni poprosili rządzących. Wspomniałem o tym zresztą, że ta sama grupa ludzi, biznesmenów, którzy no, mają bardzo duży wpływ na wydarzenia na świecie. Nie powiem, że oni mogą wszystko, ale mają duży wpływ. To są ci sami ludzie, którzy zarabiają zarówno na tych pandemicznych kwestiach, jak i wojskowych, wojennych. To jest zbieg okoliczności znowu, że akurat w tych samych rękach jest biznes zbrojeniowy, energetyczny. Takie mam wysokie ceny energii, to jest przypadek. Biznes spożywczy, czyli cała agrochemiczny, telekomunikacyjny, internet, satelity, banki. To wszystko jest, należy w 80% około, tak się szacuje, do tych samych ludzi na świecie. Mhm. Mówię o tym zachodnim świecie, bo świat Azji, Chin, Rosji jest nieco odrębny. Tam też są takie grupy ludzi, ale to nie są ci sami ludzie. Podaruj sobie i bliskim harmonię we wszystkich najważniejszych obszarach życia. Wybierz nasz wyjątkowy pakiet książek w promocji i odkryj, jak żyć pełniej. Odwiedź naszą stronę, link znajdziesz w opisie pod tym filmem. No to pytanie jest, myślę, że kluczowe. Wiedząc to wszystko, bo część społeczeństwa, część moich nawet znajomych mówi, wiesz co, mnie to w sumie, ja to nawet wiem, ale ja się tym nie interesuję aż tak bardzo. Bo co ja mogę poradzić? Bo po pierwsze, co ja mogę poradzić, a po drugie, nie służy mi to na głowę, że jak ja to wszystko Tak. będę analizował. Gorzej się poczujesz. Gorzej się poczuję. Obejrzę te Mhm. wszystkie analizy, strategie, te wojskowe, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, czy gdzie będzie wojna Mhm. kolejna, czy NATO się rozpadnie, czy Stany nas zostawią, czy nie zostawią, jak to będzie działać, czy zabiją Trumpa, wiesz, setki, tysiące pytań, na których realnie dzisiaj nie ma odpowiedzi, a nawet jeśli coś się wydarzy, tak jak wydarzyła się wojna, pandemia, World Trade Center i wiele innych sytuacji w świecie geopolityki czy gospodarki, to ktoś powie, no dobrze, wydarzyło się i co ja mogę na kryzys, co ja mogę na niskie czy wysokie stopy procentowe, czy na ceny paliwa czy gazu. No Tak jak powiedziałem, możesz zmienić swój mały świat, prawda? dlatego pytanie teraz... Możesz się przygotować. Nie wpłyniesz na to, czy będzie jakaś wojna, czy nie. A to jak się przygotować? Jak ty w świecie też, myślę, że podzielonego społeczeństwa w kwestii zdrowia, no bo przecież też te tematy zdrowotne nie tylko na YouTubie, ale nawet w mainstreamie się pojawiają coraz częściej. Co jeść, jak jeść, czy jeść śniadania, czy nie jeść. Jak ty w tym twoim małym świecie właśnie się odnajdujesz również w tych, może nie obozach, ale w tych grupach, które jedne promują tą taką starą szkołę, że trzeba pójść do lekarza i uwierzyć mu w 100%, a z drugiej strony myślę, że skrajność też, która nie jest dobra, że całkowicie wyleczysz się sam siedząc na łące i nie jedząc nic, robiąc posty 30-dniowe, więc pytanie, gdzie ty się usadawiasz jako człowiek, no i gdzie ty znajdujesz ten spokój, bo mówiąc o takich trudnych sprawach, jesteś bardzo spokojny. Można powiedzieć, że pytasz mnie o jakieś osobiste sprawy, czy jak ja sobie z tym radzę, czy raczej jak ja widzę umiejscowić pomiędzy medycyną naturalną a akademicką. Czy... Myślę, że to jest pytanie połączone, Tak, połączone. bo jak rozmawialiśmy przed nagraniem, powiedziałeś, że czujesz się zdrowym człowiekiem. Wielu ludzi... Doskonale wręcz. Dokładnie tak, więc jeśli tak jest, no to na twoim przykładzie w jaki sposób dzisiaj samemu zadbać o to zdrowie, nie tylko można powiedzieć zdrowie związane z jedzeniem, z pożywieniem, ale też takie
zdrowie głowy, no bo przecież cały ten zalew wszystkich informacji, które do nas dociera, no pytanie, czy sprawia, że jesteśmy zdrowsi? Chyba nie. Wręcz przeciwnie nawet, bo to, co jest w internecie, to jest szum informacyjny. W 90 paru procentach przypadków również to, co jest w mediach tak zwanych niezależnych, próbują kreować jako niezależne, to również są treści szkodliwe według mnie. I mogę to dosyć łatwo też udowodnić, ale takie ogólniki, deklaracje z mojej strony nie są zbyt wiarygodne, więc myślę, że warto byłoby się oprzeć na jakichś przypadkach, bo ja w razie potrzeby mogę korzystać zarówno z pewnych metod oferowanych przez medycynę naturalną, czy tam alternatywną, jak niektórzy nazywają, a jak również tą akademicką. Dlatego, że po obu stronach tej barykady, jak się czasami mówi, znajdujemy metody skuteczne, ale to nie jest skuteczność w sensie leczenia chorób, wyleczenia chorób. Zarówno przy pomocy medycyny akademickiej, jak i tej naturalnej nie można się wyleczyć. Dlaczego nie można się wyleczyć? Bo obie te medycyny działają na objawy wyłącznie praktycznie. Niemalże wyłącznie na objawy. Mogę podać taki przykład, może to będzie ciekawsze dla widzów i więcej mówiące niż te ogólniki. Można powiedzieć, że przez moje ręce przeszła taka pani około 50, która przyjechała do mnie cała żółta. Ja oczywiście wcześniej znałem jej historię, więc wiedziałem, że to nie jest żółtaczka zakaźna, ale tak wyglądała. Miała żółtą skórę, żółte rogówki, żółte gałki oczne. Przerażające dosyć patrzeć na nią, ale wiedziałem, że u niej problemem jest nowotwór głowy trzustki, czyli ta najbardziej niebezpieczna choroba, tak się przynajmniej mówi, tak się zakłada w medycynie akademickiej, że to jest wyrok śmierci. Jakby tego było mało, to ta pani miała jeszcze tachykardię, czyli takie walenie serca, tak mówiąc to niefachowo upraszczając, niskie ciśnienie, no i anemię, taką niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza. Bardzo trudny przypadek. Lekarze w onkologii, nie powiem nawet w której, bo niektórzy może korzystają i znają tamtych lekarzy, w każdym razie powiedzieli tej pani, że to już koniec. Ma tam ileś miesięcy życia, wypisali ją do domu i powiedzieli, że oni nic już nie mogą więcej dla niej zrobić. No, chemia paliatywna, czyli co? Żeby się jeszcze pomęczyła więcej, tak? Okazało się, że ta pani skorzystała zarówno z medycyny naturalnej, jak i akademickiej. Jeszcze też skorzystała. Okazało się, że ta medycyna jednak ma coś do zaoferowania, jak i podjęła właściwe kroki, dzięki którym wyleczyła się całkowicie. Tylko tak, co medycyna naturalna mogła jej zaoferować w tamtym czasie, kiedy przyjechała do mnie w takim stanie? Oczywiście ja tego nie robiłem. Ja mogłem jej przekazać, mogłem ją wyedukować, co nauka na ten temat mówi, jakie kroki ona może podjąć. Ja nie jestem lekarzem, nie jestem naturoterapeutą, nie jestem biochemikiem, ani żadnym tam doktorem nauk. Ja jej powiedziałem, co medycyna naturalna ma w ofercie. I ona rzeczywiście zdecydowała się z tego skorzystać. Czyli wykonała cały szereg wlewów z askorbinianu sodu, ale kontrolując stężenie askorbinianu we krwi. Bardzo ważne, bo w Polsce i na świecie prawie wszyscy robią te wlewy źle. Ludzie z tytułami profesorskimi nawet, ci, którzy są po tej, załóżmy, dobrej stronie medycyny naturalnej, którzy mają dobre intencje, tak się nam przynajmniej wydaje, robią to źle, bo nie potrafią mierzyć poziomu askorbinianu we krwi. To jest kluczowy parametr. Jeżeli mamy być skuteczni w zwalczaniu guza, bo my nie leczymy choroby nowotworowej, my zmniejszamy guzę, tak? Likwidujemy komórki nowotworowe według bardzo dobrze naukowo udokumentowanego mechanizmu. Tak? Wiemy, dlaczego tak się dzieje, że askorbinian tak działa na komórki nowotworowe, że je zabija, ale w odpowiednio dużym stężeniu. Tylko musimy wiedzieć, jak to się mierzy. Mierzy się to banalnie prosto. Jest to też świetnie naukowo udokumentowane, ale jakoś dziwnie nikt tego nie wie. Dlatego ja w tej chwili piszę kolejną książkę, gdzie chcę to szczegółowo wyjaśnić. Mogę nawet to teraz tobie powiedzieć i widzą, to jest tak proste i tak łatwe do wytłumaczenia. Otóż askorbinian sodu działa na paski pomiarowe w glukometrze, czyli te, które mierzą glukozę. Działa tak, że on je oszukuje. Czyli
Jeżeli ktoś po wlewie ma poziom glukozy mierzony glukometrem 400, to nie znaczy, że on jest cukrzykiem, że on ma tak wysoki poziom glukozy. On ma tak wysoki poziom askorbinianu sodu we krwi. A glukozy może tam nie mieć prawie wcale. Ale taki będzie miał pomiar. Czyli korzystając z tak prostego narzędzia, jakim jest glukometr, tanie, powszechnie dostępne, korzystając z tego przez cukrzycy, można zaraz po wlewie można zmierzyć poziom i można zrobić dolewkę na przykład. Albo stwierdzić, że jest za dużo, bo za dużo to też jest niezdrowo, bo można dostać zapalenia żył. Ale to są szczegóły, tak? Chciałem być bardziej konkretny, żeby tam wlewom nierówne, tak jak powiedziałem, tak? Zrobiony dobrze wlew, a zrobiony źle. Źle zrobiony wlew nie zadziała, bo będzie za mało. Będzie za dużo, to zaszkodzimy sobie na żyły. Tak czy inaczej, dobrze zrobione wlewy rzeczywiście potrafią usunąć komórki nowotworowe, ale to nie znaczy, że ta osoba jest wyleczona z choroby nowotworowej. Przecież chemioterapia służy temu samemu celowi. Niszczymy guza, temu służy chirurgia, temu służy radioterapia. Tylko że to są metody bardzo inwazyjne, które uszkadzają również inne komórki zdrowe. A askorbinian sodu wśród chemioterapeutyków, bo on jest chemioterapeutykiem w takim stężeniu, nie uszkadza komórek zdrowych. I oczywiście mechanizmy, dlaczego tak się dzieje, są świetnie udokumentowane naukowo. Wiemy o tym od dawna. Jest szereg badań. Także medycyna naturalna zrobiła fajną rzecz. Czy ta pani zaczerpnęła z medycyny naturalnej. Musiała to zrobić, ponieważ ten guz głowy trzustki przyrastał tak szybko, naciekał na wątrobę, stąd ta jej żółtaczka, bo ten naciek spowodował, że zablokowany miał główny przewód żółciowy. Nie było przepływu żółci. No i stąd to nie jest kwestia wyglądu, ta żółtaczka mechaniczna. To jest też zagrażające życiu zdarzenia. I tutaj weszła medycyna akademicka ze swoją pomocą. Ta medycyna potrafi zastosować coś, co nazywa się balonikowaniem tego przewodu żółciowego, czyli może go przetkać, udrożnić go. I to rzeczywiście zostało zrobione. Czyli pani skorzystała z usług lekarzy w szpitalu. Nie możemy się na to zamykać, bo to jest czasami potrzebne, to ratuje życie. Ale to balonikowanie, które jej zrobili lekarze, zrobili jej też przetaczanie krwi dwukrotnie z powodu anemii, bo mogłaby umrzeć. To nie mówię, że na pewno by umarła z powodu tej żółtaczki czy niedokrwistości, ale to są stany potencjalnie zagrażające życiu. Czyli można powiedzieć, że lekarze jej dwukrotnie uratowali życie. Być może, tego nie wiem na pewno, ale podjęli takie działania, które mogły jej uratować życie. Medycyna naturalna z kolei zlikwidowała jej tego guza, który też był zagrażający życiu. Tak? Guza plus ten naciek na wątrobę. To jest genialna sprawa. Ale wciąż ta osoba nie była zdrowa, dlatego że guz nie jest chorobą. Guz jest objawem choroby. No i teraz ta pani podjęła wyzwanie prawdziwego wyleczenia się. A jak to można zrobić? Tutaj nie ma odpowiedzi ani po stronie medycyny naturalnej, ani akademickiej. Tutaj dlaczego? Ponieważ my jesteśmy tak w ogóle nauczeni od dziecka, tak nam się to wtłacza do głowy, że jak my jesteśmy chorzy, to mamy iść do lekarza albo do naturoterapeuty, który za nas dokona leczenia. On nas wyleczy, a my jesteśmy tym czynnikiem biernym. My nie musimy nic robić. My łykamy jakieś pigułki, stosujemy jakieś szamańskie preparaty, jakieś zioła, tego typu rzeczy. To nas uzdrowi, nie? Ale tak nie jest. Dlatego, że naszemu organizmowi nie brakuje ani tabletek, ani tych preparatów, które tam są zawarte, które są przeważnie toksyczne. Naszemu organizmowi nie brakuje ziół, które też są toksynami, ale w odpowiedniej dawce mogą nam w czymś tam pomóc objawowo, ale nie mogą nas wyleczyć z choroby. To już jest szok pewnie dla wielu osób, które stosują ziołolecznictwo. Całe Chiny, prawda, medycyna chińska jest oparta na ziołach. A czy to jest leczenie, czy to jest wyleczenie? To jest tylko działanie objawowe, możesz w to wierzyć lub nie, ale przykład tej pani coś na ten temat nam mówi. Czyli jeżeli ona nie chciała przerzutów, powrotu tej choroby, rozsiania, to musiała podjąć odpowiednie środki, zadziałać na przyczyny tej choroby. Jakie są te przyczyny? Ja nie wyczerpię tutaj tematu, ale powiem o takich najważniejszych punktach, żeby był bardziej konkretny, żeby widzowie też nie stwierdzili, że coś mi tam w głowie się pomieszało. Ja opowiadam jakieś bajki. To wszystko jest naprawdę doskonale udokumentowane naukowo. Zresztą
w jednej ze swoich książek to opisałem, że pokażę tą książkę. Mit chorób nieuleczalnych i wielki biznes. Nie bez powodu wielki biznes tam mieszam do tego, bo te wydarzenia z Nowego Jorku plus te pandemie i to, o czym mówię, to te kropki możemy naprawdę dość łatwo połączyć. Tylko trzeba być wnikliwym, albo ktoś nam musi podpowiedzieć, jak to zrobić. Więc wracam do tej pani i do przyczyn choroby nowotworowej. My mamy układ odpornościowy, który posiada przeciwciała, którymi może zabijać komórki nowotworowe, czyli nowotworzenie, które jest rzeczą normalną. U ciebie, u mnie, u każdego z nas cały czas powstają nowe komórki, tak zwane odróżnicowane. To są komórki inne niż wszystkie, znaczy one były komórkami zdrowymi, normalnymi, ale coś się stało, w jakiś sposób został uszkodzony ich DNA. Nie będę tego też rozwijał, bo jest bardzo wiele czynników, które mogą uszkodzić DNA, szczególnie we współczesnym świecie. I powstają te komórki, a jednak nie wszyscy mają taką diagnozę, nie wszyscy umierają z powodu choroby nowotworowej, prawda? Coraz więcej osób, rzeczywiście statystyki są przerażające, bo statystyka chorób nowotworowych to jest wzrost eksponencjalny, dosłownie. Możecie to, Państwo możesz to sprawdzić w statystykach GUS-owskich. W tej chwili ponad 60% ludzi w Polsce i na Zachodzie są ludzie, którzy mają przynajmniej zdiagnozowaną przynajmniej jedną chorobę nieuleczalną. Przewlekłą. Kiedyś tego nie było. W tym 15% dzieci. Ale wracając znowu do tej choroby nowotworowej, do jej przyczyn. Układ odpornościowy, mając do tego narzędzia, powinien zwalczać wszystkie komórki, które się odróżnicowały, w których powstało nowotworzenie. Ale u niektórych osób tak się nie dzieje. Dlaczego? Oczywiście ktoś powie, predyspozycje genetyczne. Tak, jest to jedna z przyczyn na pewno, ale mimo wszystko ludzie z predyspozycjami genetycznymi, jedni zachorują, a drudzy nie. To nie jest pełna odpowiedź, prawda? Czym się żywią komórki nowotworowe? Czym one się różnią? Dlaczego one się odróżnicowały? Między innymi, bo tych różnic jest wiele. One mają uszkodzone mitochondria. To uszkodzenie polega na tym, że one nie potrafią spalać glukozy. A spalanie glukozy we współczesnym zachodnim świecie jest głównym sposobem pozyskiwania energii przez komórki w naszym organizmie. Bo my wszyscy jedziemy, ja już nie, na diecie, która jest de facto wysokowęglowodanowa. My mamy w diecie tych węglowodanów netto tak zwanych, czyli coś, co się zamienia na cukier, mamy w swojej diecie około 300 gramów dziennie. To jest może blisko 100 łyżeczek cukru. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, to jest niemożliwe, tak? Nikt tyle cukru nie je. Ale łatwo też udowodnić, że w tym, co jemy, jest tyle składników, które na taką ilość cukru się w naszej wątrobie zamieniają. 100 łyżeczek cukru dziennie. No może nie 100, może 80. Tak? Są ludzie, którzy przekraczają tą liczbę znacznie. Są ludzie, którzy mają tego trochę mniej. Nawet takie eksperymenty robiono. Robiliśmy to w przedszkolu. Pytaliśmy, co te dzieci jedzą codziennie i sypaliśmy do szklanki łyżeczki cukru. Przeliczając na przykład jedną kromkę chleba na 3 łyżeczki cukru, bo faktycznie sklobia w chlebie w jednej kromce 70-gramowej to jest równowartość około 3 łyżeczek cukru. Tyle z tej kromki chleba w naszej wątrobie powstaje glukozy. Ale mniejsza z tym, to znowu gdzieś tam odchodzę w jakieś boczne uliczki. Wracamy do nowotworów. Komórki nowotworowe nie potrafią spalać glukozy. Spalanie glukozy jest bardzo wydajnym procesem energetycznie i nie ma w nim niczego złego. Komórki zdrowe potrafią też spalać ciała ketonowe i kwasy tłuszczowe, zamieniać na energię. Podobnie jak robią to z glukozą, a nawet bardziej wydajnie. Czyli zużywając przy tym mniej tlenu, generując mniej wolnych rodników. Czyli spalanie ketonów jest bardzo wydajne, a jednocześnie można powiedzieć, że generuje mniej problemów, bo zawsze jakieś problemy, tam jakieś wolne rodniki muszą w naszym organizmie powstać. To jest rzecz naturalna. Nasz organizm potrafi je zwalczać, ale do pewnej ilości. Jak jest ich za dużo, to już nie nadąża. Tak samo komórki nowotworowe, jeżeli jest ich za dużo, a jeszcze nasz układ odpornościowy jest niezdrowy, niezdolny do tych działań, no to guz rośnie, tak? Chorujemy. Więc teraz musimy odebrać jedzenie tym komórkom. Przede wszystkim to, co się zamienia na cukier. A co się zamienia na cukier? Wspomniałem o chlebie. Skrobia. Skrobia
To jest główny element nie tylko wszystkich produktów zbożowych. W owocach, warzywach może tej skrobi jest, w niektórych warzywach jest skrobia, w niektórych owocach skrobi nie ma wcale, ale są cukry proste, czyli jest bezpośrednio glukoza i fruktoza. Nawet nasz organizm nie musi ich trawić enzymatycznie przy pomocy amylazy do glukozy, tylko zasilamy komórki nowotworowe bezpośrednio glukozą. Glukoza jest doskonale przyswajalna, czyli powiedzmy zjemy sobie jakiś owoc przy chorobie nowotworowej, dokarmiamy komórki nowotworowe. Tobie to jabłko czy mnie może nie zaszkodzić, ale w pewnych sytuacjach, jeżeli byśmy jedli tych jabłek zbyt dużo, to zasilamy komórki nowotworowe. Wciąż nie znaczy, że my będziemy chorować na tą chorobę. Bo nasz układ odpornościowy może być na tyle wydolny, że on sobie i tak poradzi. Możemy też być na tyle wolni od toksyn, od czynników, które powodują nowotworzenie, że nie powstaje w naszym organizmie tak dużo komórek nowotworowych. Mimo, że my je dokarmiamy, ale jest ich stosunkowo mało, będziesz miał cukrzycę. Będziesz jadł za dużo jabłek, ale niekoniecznie będziesz miał nowotwór. Więc jeżeli idziemy w tym kierunku tych głównych przyczyn, to jeszcze warto wspomnieć na pewno o stresie. Dlaczego mówię o stresie? Bo stres jest generalnie znowu, podobnie jak cukier, nie jest czymś niezdrowym, jest czymś normalnym, ale w umiarkowanej ilości. Czyli stres służył w naturze i dalej służy realizacji celu walcz lub uciekaj. Jest atak, albo się bronisz, albo spieprzasz, tak? I wtedy układ odpornościowy się nie liczy. Wtedy walka z patogenami nie ma znaczenia. Wtedy całe siły organizmu skupiają się na walce lub ucieczce. Wtedy kortyzol skacze w kosmos w naszym organizmie. I tak ma być. On, można powiedzieć, upraszczając to bardzo znacznie, wyłącza nam układ odpornościowy. Wtedy on jest niezdolny, żeby zwalczać komórki nowotworowe, jest niezdolny, żeby zwalczać infekcje. To jest mechanizm bardzo dobrze znany w medycynie akademickiej, tylko niekoniecznie się z tego wyciąga wnioski. Bardzo dobrze znany jest w medycynie akademickiej sposób diagnostyki nowotworów, bardzo nowoczesny, w skrócie PET, czyli pozytonowa tomografia emisyjna. Na czym to polega? Wstrzykuje się pacjentom glukozę radioznakowaną, a potem przy pomocy tomografu szuka się miejsc, gdzie świeci. Szuka się tej glukozy. Gdzie jest najwięcej? No w komórkach nowotworowych, bo one nie potrafią spalać glukozy. Nie dokończyłem tematu. One fermentują glukozę. Fermentacja glukozy, też każdy lekarz doskonale o tym wie, bo się uczył na zajęciach z fizjologii człowieka, że fermentacja jest bardzo mało wydajna. W związku z tym, żeby uzyskać tą samą ilość energii z fermentacji, co ze spalania, to musimy tej glukozy zużyć kilkadziesiąt razy więcej. Dlatego komórki nowotworowe zabierają pacjentowi, choremu człowiekowi jedzenie. One doprowadzają do tego, że ten człowiek jest zagłodzony. On nie umiera z powodu chemioterapii. Ona może mu zaszkodzić, ale pacjenci w onkologii umierają przede wszystkim z głodu. To są szkielety ludzi, jeżeli ktoś widział. Nie nowotwór ich zabija, nawet nie chemioterapia ich zabija. Ludzie umierają z głodu, bo komórki nowotworowe tak bardzo potrzebują cukru. Znowu trochę upraszczam, bo są takie typy komórek nowotworowych, które potrafią się żywić niektórymi aminokwasami, czyli tym, co my otrzymujemy z białek. Czyli mamy kilka czynników, czyli mamy cukier, czyli dietę naszą współczesną, prawda? Mamy czynniki nowotworzące, między innymi są to toksyny różnego rodzaju. Mamy stres, który nam osłabia układ odpornościowy. Mamy predyspozycje genetyczne u niektórych ludzi. Jak to zbierzemy do kupy, to nie są wszystkie czynniki. Ale jak to zbierzemy razem, to mamy receptę na chorego człowieka, który umrze. A jeżeli wiemy, jak na te przyczyny, bo to są prawdziwe przyczyny tej choroby, jedyne przyczyny, i musimy zadziałać na nie wszystkie. Jeżeli zadziałamy na nie wszystkie, to nie ma możliwości, żeby nasz organizm sobie nie poradził z chorobą nowotworową. To nie jest tak, jak niektórzy ludzie, autorytety po stronie medycyny akademickiej i tej naturalnej, profesorowie mówią o tym, że to działa, ale w 80% to nie na wszystkich działa. A ja ci mówię, że to na wszystkich działa. Bo jak działasz na przyczyny,
to nie może nie zadziałać u każdego. Mhm. To zawsze zadziała. Myślę, że mamy zebrane te przyczyny tutaj w jednym miejscu. Myślę, że możemy się też zgodzić wszyscy z tym, że pandemia chorób nowotworowych jest i to widać naprawdę, nawet nie analizując tych danych jakoś szczegółowo, naprawdę. Ze statystyk to oficjalnie to wynika, tak? My ogromnej nie ilości. odkrywamy tutaj niczego. Chciałem zapytać, Jacku, kiedy medycyna została zepsuta? Czy my możemy w taki sposób to powiedzieć? No bo przecież część naszych widzów, czy część ludzi interesujących się zdrowiem mówi w ten sposób, no, że kiedyś lekarz dostawał pieniądze za to, kiedy pacjenci jego byli w zdrowiu, kiedy Tak. miał ich utrzymywać w zdrowiu i to była jego praca. Dziś możemy powiedzieć, że wygląda to nieco inaczej, mówiąc delikatnie. Wiemy, jak rozwijają się sklepy z lekami, tak myślę, że można nazwać Apteki, tak. sklepy z lekami rozwijają się niesamowicie. Na stacjach jesteśmy w stanie kupić leki, one po prostu Tak. stoją obok cukierków miętowych. I jeszcze historia związana, którą słyszałem, związana właśnie z leczeniem raka, gdzie wiemy, że chemioterapia ma bardzo małą skuteczność, kilku procent, przynajmniej takie są statystyki. Około 2%. Około tak. 2%, no to nawet może nie kilka. I To jest- dotyczy to wyleczalności 5-letniej, tak, według takiego markera. Są różne markery wyleczalności w Mhm. onkologii, ale jakbyśmy wchodzili w naukę, to tak, to średnio 2%. Są takie typy nowotworów, gdzie jest to bardziej skuteczne, są takie, gdzie jest to jeszcze mniej skuteczne. Czyli mamy średnią 2%. 2%, czyli 98% nieskuteczności mamy. No właśnie, więc to trochę pytanie słabo. buduje właśnie w tym kierunku, że kiedyś lekarze dostawali pieniądze za to, żeby ten pacjent był utrzymany w zdrowiu. Dziś wygląda to w ten sposób, przynajmniej w większości miejsc, gdzie ja nawet Tak. mam te informacje od lekarzy, którzy tam pracują i oni usprawiedliwiają się w ten sposób, że no ale co ja mam zrobić? Jestem w tym systemie, jestem uzależniony Tak. od tej wypłaty, mam kredyty, nie mogę z tego wyjść, bo nie poradzę sobie i będę musiał zbankrutować. No i ci lekarze, jeśli to dotyczy pacjentów, którzy przychodzą z ulicy, no stosują tą chemioterapię, a jeśli, uwaga, dotyczy to kogoś z jego rodziny, to jest historia, którą usłyszałem i była też na kanale u nas, no to ten lekarz już dzwoni do człowieka, który zajmuje się leczeniem w zupełnie inny sposób i mówi, słuchaj, Mhm. kolego, ja tu mam kogoś z rodziny, no to trzeba się zająć w inny sposób, więc pomóż mi, przecież nie będziemy kłaść tego pacjenta i stosować chemioterapii, no bo wiadomo jak to działa. Kiedy ta medycyna została, wracam do tego początku, kiedy ta medycyna została zepsuta, że w ten sposób ten świat działa? Czy to Rockefeller i te czasy, kiedy zobaczono, że to jest wielki biznes do zrobienia? Tu cię może zaskoczę, ale powiem ci, że nigdy nie została zepsuta. Ona nigdy nie była skuteczna. Ta medycyna, którą ktoś może nazwać tradycyjną, ona się kiedyś opierała głównie na ziołach. No bo ludzie tak jak... Skąd się to zaczęło? Od szamanów, tak? W dawnych czasach ludzie żyli w grupach plemiennych. Nie mieli innych możliwości leczenia się. Tylko używali ziół, czyli roślin, które pomagały im w objawach. Ale też nie mieli potrzeby, żeby się leczyć z chorób przewlekłych, bo oni w ogóle na takie choroby nie zapadali. Bo skąd? Łowcy, zbieracze? W jaki sposób mieliby zachorować? Mamy współcześnie plemię Hadza na przykład, czy mamy Inuitów gdzieś tam pod kołem podbiegunowym na północnych terytoriach Kanady, Syberii i Grenlandii. Ci ludzie, którzy żyją tradycyjnie, oni w ogóle nie chorują. Liczne ekspedycje naukowe, które tam były, nikt nie stwierdził, żeby oni na cokolwiek chorowali. Zdarza im się, trzeba im pomóc doraźnie. Ktoś się skaleczy, ktoś sobie złamie nogę, ktoś się czymś zatruje, bo coś niewłaściwego zjadł. Oni nie są całkowicie wolni od tej, powiedzmy, medycyny naturalnej. Im zioła są potrzebne, czyli pewne rośliny, pewne części roślin, które działają na objawy i są skuteczne. I taka była ta medycyna kiedyś. Ona się zrobiła już biznesem, zrobiła się wielkim biznesem dzięki rodzinie Rockefellerów rzeczywiście. Ale rodzina Rockefellerów, wprowadzając medycynę tą akademicką, również na początku opierała się na ziołach. Tylko że ci naukowcy, którzy dla nich pracowali, robili ekstrakty z tych ziół, badali, jakie czynniki zawarte w ziołach działają skutecznie na objawy. Tylko że oczywiście, żeby zarabiać, to trzeba opatentować, trzeba mieć monopol. W związku z tym, żeby opatentować, nie można opatentować ziół, ale można zrobić na bazie ziół syntetyczne farmaceutyki, modyfikujesz nieco skład, patentujesz, ale musisz też mieć w ręku lekarzy, którzy będą to przepisywać. Ludzie sami tego nie wezmą. Nie będą, po co?
Jak mieli zioła dotychczas, to po co im jakieś tabletki, prawda? Mówimy o ludziach, którzy żyli 100 i więcej lat temu. Oni nie słyszeli nigdy o tabletkach żadnych. Nie było wtedy tabletek. Ledwie 100 lat temu. Tak, ledwie 100 lat temu, prawda? Czy lekarze w tamtym czasach kogoś leczyli? Czasami leczyli, częściowo mogli kogoś wyleczyć. W takich drastycznych przypadkach, kiedy 1-2 czynniki decydowały o zapadalności na jakąś chorobę. Jeżeli na przykład stwierdzono, że przyczyną niedoczynności tarczycy jest niedobór jodu, no bo jod jest pierwiastkiem, który wchodzi w skład hormonu T3 i T4 tarczycy, więc jeżeli mamy niedobór jodu, no to tarczyca nie może wyprodukować tych hormonów. Logiczne, prawda? W związku z tym mamy niedoczynność tarczycy, a głównie kobiety. Z tego też powodu jedna z przyczyn nowotworów piersi, nowotworów prostaty u mężczyzn. Niedobór jodu. To jest powszechny w tej chwili. Moglibyśmy teraz zastanowić się dlaczego, skąd niedobór jodu, ale zostawmy to przynajmniej na chwilę. Ci dawni lekarze, wiedząc, łącząc te kropki, że niedobór tarczycy wynika z niedoboru jodu, podawali pacjentom w odpowiednich dawkach, też nie za dużych, płyn Lugola. I było to skuteczne, bo jeżeli to była jedna z głównych przyczyn tej choroby, to mogło to dawać wyraźną poprawę zdrowia. Nawet jeżeli ta osoba nie była całkowicie wyleczona, to na pewno jej stan zdrowia się bardzo znacząco poprawia. Czyli w tej medycynie tradycyjnej, jeszcze przed II wojną światową, płyn Lugola był powszechnie stosowany w medycynie. A potem sfabrykowano takie badania, użyto do tych badań jodu organicznego, który jest toksyczny. W płynie Lugola jest jod nieorganiczny, który nam nie szkodzi. W odpowiedniej ilości oczywiście, niezbyt dużej ilości. A jod organiczny jest mega toksyczny. Więc jeżeli przeprowadzisz badania na ludziach, którym podasz jod organiczny, no to oni ci zachorują albo poumierają. I udowodnisz w ten sposób, że jod jest szkodliwy dla zdrowia. I wystraszysz ludzi, jak to badanie opublikujesz, i wszyscy będą unikali płynu Lugola. Bo dla ludzi jod to jod. Nie ma organiczny, nieorganiczny. Prawda? Liczą się hasła. Możesz lekarzy nawet wykształcić na uniwersytetach, jeżeli przejmiesz te uniwersytety. To, co zrobili Rockefellerowie. Dotowali niektóre uniwersytety ogromnymi kwotami pieniędzy, a inne nie. Te, które kształciły lekarzy według ich zaleceń, czyli lekarzy będącymi de facto sprzedawcami tych ich farmaceutyków, to te dostawały pieniądze. Wiesz, jak działa wolny rynek, prawda? Jeżeli część podmiotów dostaje dotację, a inna część nie, to tamte podmioty upadną. To kwestia czasu. Nie musisz ich zamykać, nie musisz tam nikogo zabijać. To się dzieje. Pieniędzmi sterujesz rynkiem. Tak się dzieje w tej chwili na giełdach. Przemoc finansowa, tak to się nazywa dzisiaj. Tak się przejmuje całe kraje, całe gałęzie gospodarki. Pewnie miałeś gości, którzy o tym opowiadali, bo tak przejęto znaczną część polskiej gospodarki również na początku lat 90., ale to jest oddzielny temat, nie ruszamy tego, bo jesteśmy przy medycynie. Czyli ta dawna medycyna, wracając do twojego pytania, nie była nigdy skuteczna. Ona też działała tylko na objawy. W rzadkich przypadkach, i tak jest dotychczas, tak jest obecnie z medycyną naturalną, w rzadkich przypadkach działa na przyczyny, uzupełniając niedobory pewnych składników odżywczych. Takie powszechnie występujące niedobory, czyli wiadomo, że to jest witamina D3, wiadomo, że to jod, wiadomo, jest to magnez. Przynajmniej te rzeczy. I jeżeli ludzie przyjmują te preparaty, te suplementy w odpowiednich dawkach i formach, to na pewno poprawia im to zdrowie. Ale to też nie jest recepta na wyleczenie się. Człowiek chory nie tylko, że ma te niedobory, tak jak już mówiłem, ma predyspozycje genetyczne, nieodpowiednio się odżywia, na przykład odżywiając sobie komórki nowotworowe. My musimy działać kompleksowo. Nie możemy działać wybiórczo na jedną z przyczyn choroby, czy na dwie. My musimy zadziałać na wszystkie przyczyny. Czyli musimy mieć pewną wiedzę. To jest jeden sposób na wyjście z tej pułapki. Teraz się zastanówmy jeszcze, skąd tą wiedzę czerpać.
Ale sama ta wiedza nie wystarczy, bo jeszcze trzeba, tak jak tutaj powiedziałem, nie można być biednym. Czyli nie może być tak, że ty pójdziesz do lekarza, do naturoterapeuty i on cię ma wyleczyć, a ty tylko się temu leczeniu poddajesz. Nie, ty musisz dokonać zmian w życiu, a żyjemy nawykami, więc te zmiany są trudne do wdrożenia. Musisz zmienić dietę. Dietę, w której mamy mnóstwo czynników uzależniających. Bardzo jest trudno zmienić tę dietę. Zmiana diety też kojarzy się z wyrzeczeniami. Pozbywam się przyjemności. Może się głodzę. Nie, nic podobnego. Niekoniecznie. Tak może być. Ale jest tu taki element psychologiczny, myślę, w tym wszystkim, bo zobacz, Jacku, taki przykład, który możemy podać. Bardzo, myślę, skrajny, ale ostatnio coraz częściej się pojawiający, kiedy ktoś potrzebuje pomocy finansowej, aby wrócić do zdrowia. Przynajmniej tak to jest opisane, że ktoś potrzebuje operacji. Kiedyś albo to nie było w takiej skali występujące, albo nie było tak medialnie pokazywane. Znaczy nie było możliwości medialnych zgromadzenia funduszy. Żeby zgromadzić fundusze. Na przykład, że rodzice potrzebują zebrać na przykład 10 milionów złotych na operację, czy kilka milionów dolarów na operację jednego dziecka, albo po prostu dorosłego. No i z jednej strony jest ogromna mobilizacja, żeby do tego doprowadzić, no i często jest sukces finansowy. Ktoś ma ogromną motywację, żeby to zrobić i ta operacja się odbywa. Załóżmy, że w Stanach jest jakaś operacja, człowiek wraca do domu, no i uwaga, wraca do swoich starych nawyków. Tak. Na tej takiej wadze szalkowej ktoś miał ogromną siłę, żeby zebrać ogromną... Obudził szlachetność ludzi, prawda, tą ich dobrą stronę, ale z drugiej strony I wraca do domu napchał kasę komuś, to jest inna komuś, sprawa. kto go tak naprawdę nie wyleczył, bo to było niewyleczalne, chyba że to była operacja chirurgiczna typowa, jakaś precyzyjna, która wymagała pieniędzy, bo takie przypadki rzeczywiście są, tak, że to jest jedyne rozwiązanie. Ale ktoś wraca do domu na przykład i wraca do swoich starych nawyków, które sprawiły, że ta choroba się pojawiła. To jest ciekawe, no bo pewnie widziałeś takie sytuacje. To jak sprawić, żeby nie wrócić do tych swoich starych nawyków? Niektórzy mówią, że trzeba mieć silną wolę, niektórzy mówią, że nie istnieje silna wola. Więc widziałeś pewnie takich przypadków wiele, ale ta historia jest pewnie taka bardzo obrazowa. Jak nie wrócić do tej sytuacji i żeby... Da się. Jak to zrobić w praktyce? Da się. Jest na to tylko jedna metoda. Jeden sposób taki, ale znowu będę mówił bardzo ogólnikowo, a potem mogę to podeprzeć przykładami. To musi być przyjemna zmiana. Czyli jeżeli zmiana diety, no to mówimy, że nie tylko dieta była potrzebna u tej pani z nowotworem trzustki, tak? Ona musiała też zmienić coś w swoim trybie życia, bo to trzeba zmienić też, trzeba zwiększyć aktywność fizyczną. Dlaczego? Bo właśnie znowu kolejny przypadek, ale muszę ten przypadek poruszyć, muszę w tą uliczkę się wdać na chwilę. Dlaczego ta aktywność jest taka ważna? Bo nasz układ limfatyczny, który jest jednym z głównych narządów układu odpornościowego, transportuje przeciwciała, między innymi usuwa toksyny i tak dalej, on nie ma pompy. Układ krwionośny ma serce i leżymy w łóżku w szpitalu, serce bije, krew krąży, ale limfa nie krąży w ogóle. Bo limfa nie ma pompy. Pompą dla limfy są mięśnie szkieletowe. Czyli jak my się ruszamy, chodzimy na przykład, ćwiczymy, to limfa krąży i wtedy oczywiście wydolność układu odpornościowego rośnie. Wtedy ona w ogóle się pojawia, bo jak my leżymy, no to nie ma tej odporności. No i teraz o stresie też mówiłem, o aktywności, o diecie, więc mamy i elementy, bo to jest jeszcze daleko do wszystkiego, ale mamy pewne elementy z dietą związane, czyli z dostarczaniem składników odżywczych, ale nie dostarczaniem składników toksycznych. To jest też bardzo ważne w diecie, prawda? Bo z jednej strony mamy dostarczyć pełne spektrum składników odżywczych, około 100 jest składników odżywczych, naprawdę dużo, a we współczesnej żywności większości z nich po prostu nie ma, albo jest ich za mało i mamy nie dostarczać zbyt wielu toksyn. Nie da się całkowicie toksyn uniknąć, ale możemy ograniczyć te główne źródła toksyn, sterując właśnie dietą, czy działaniami w naszym środowisku, w otoczeniu, ale też tego nie omówimy tutaj. Kwestia aktywności fizycznej, kwestia stresu. Najtrudniejsze jest obniżyć poziom stresu przewlekłego. Najtrudniejsze. Jeszcze łatwiej jest z dietą, bo likwidacja stresu wiąże się często ze zmianą pracy, zmianą zawodu, ze zmianą miejsca zamieszkania, czasami nawet ze zmianą partnera życiowego. A to już, jak wiadomo, to są bardzo trudne rzeczy. A dla nas psychicznie, jeżeli ktoś był w zawodzie 20 lat i co on teraz ma zmienić zawód? Ma się nauczyć
zawodu od nowa, wszystkiego. Tak ludzie argumentują. Ale czasami jest to konieczne niestety. Ja tak zrobiłem. Między innymi po 20 latach całkowicie porzuciłem to, w czym byłem bardzo dobry, gdzie odnosiłem ogromne sukcesy na poziomie krajowym, ale to nie wpływało dobrze na moje zdrowie. Musiałem to zmienić. Chociaż wtedy jeszcze nie byłem tego świadomy. Więc teraz da się to w jaki sposób, do twojego pytania wracając, w jaki sposób to zrobić? Bo ty mówisz o jednym elemencie, czyli trudno jest zmienić dietę, bo potrzebujemy silnej woli. Niekoniecznie. Oczywiście są ludzie, którzy mają więcej silnej woli, to pomaga. Są ludzie, którzy są słabsi, ale też mogą to zrobić. Czasami ktoś bliski musi pomóc w tym, czasami jakiś właśnie naturoterapeuta czy mądry lekarz, który potrafi ich wyedukować, wskazać im przyczyny chorób prawdziwe. Rzadko to ma miejsce, ale się zdarza. I ta osoba musi zmienić dietę na taką, żeby to, co ta osoba je, było smaczne, po pierwsze, dosyta, bo na głodzie nie wytrzymamy. Musi to być stosunkowo proste w przygotowaniu dostępnych składników na rynku. Nie może to też przerastać naszego budżetu domowego, prawda? To nie mogą być jakieś bardzo drogie rzeczy. Czyli to, co ja proponuję, mam coś do pokazania. Ja mam odpowiedź na prawie każde pytanie. No tak naprawdę nie każde. Tak? To jest integralna część tej mojej książki Mit chorób nieuleczalnych. Kuchnia Neo. Co to znaczy? Kuchnia Neo z Matrixem mi się kojarzy. Zresztą okładki twoje są właśnie w takim anturażu. Tak, Matrixowym rzeczywiście. Bo żyjemy w dużym stopniu w iluzji. Tak. Ale to jest temat, który możemy kiedyś tam poruszyć. Dlaczego ja tą książkę stworzyłem, tą Kuchnię Neo, która jest integralną częścią mitu chorób nieuleczalnych, ponieważ w pierwszym wydaniu nie było takiej książki i spotkania z czytelnikami, czy w internecie, czy w realu, zawsze się spotykałem. Panie Jacku, to co ja mam jeść? Co ja mam jeść? Nie każdy umie sobie z badań naukowych, z takich ogólnych wskazań, które ja tam podaję, co jest korzystne, co nie, wyciągnąć sobie takie wnioski, że skomponować sobie jadłospis. Więc ja to ludziom musiałem na tacy podać. To nie jest książka kucharska z prawdziwego zdarzenia. Ja tam nie uczę ludzi, jak przygotowywać posiłki, to nie o to chodzi. Ale w jaki sposób je skomponować, żeby były właśnie smaczne, dosyta, żeby były nieszkodliwe, bo my zostaliśmy też tak nauczeni, tak nam wtłoczono do głowy, że to, co nam smakuje, to jest niezdrowe. Czyli zdrowa żywność jest taka, wiesz, jakieś tam, niesmaczne, to nam po prostu nie podchodzi. To jest nieprawda. Niezdrowa żywność, która nam smakuje, to smakuje nam dlatego, że jest silnie uzależniająca. Mogę takimi przykładami teraz sypnąć setkami. Mało tego, część mediów, zarówno tych zależnych, jak i tych niezależnych, mówią nam o tym cały czas, jaka żywność jest zdrowa. Oczywiście mówią nam o tym dlaczego, bo ktoś za to płaci. Prawie każdy artykuł, niemal w każdym medium jest sponsorowany w jakiś sposób, w większym, mniejszym stopniu. Czasami jest napisany przez jakiegoś nierozgarniętego człowieka, który, może źle obrażam kogoś, kto dał się przekonać i powtarza. Jest taką papugą, rezonatorem się tak mówi w operacjach psychologicznych. Tacy ludzie to są pożyteczni głupcy, czasem też się mówi. Tak? Oni powtarzają, rozpowszechniają na dużą skalę półprawdy, nieprawdy, ale pożądane biznesowo. Czyli mówi się na przykład, że super żywnością jest jakieś tam warzywo. Niech to będzie nie wiem, albo jakieś zboże, na przykład amarantus. Tak? Amarantus. Jakaś dawna odmiana, czy południowoamerykańska odmiana pszenicy. I ludzie w to wierzą. I kupują tego amarantusa, który jest niezwykle drogi, bo u nas rolnicy go nie mogą uprawiać. Ludzie wierzą, że ten produkt im pomoże. Upieką sobie z tego chleb, czy jakieś ciastka, ale tak naprawdę odżywią sobie tak samo komórki nowotworowe, bo ten amarantus składa się głównie ze skrobi. Czyli z tej samej skrobi, która jest w pszenicy, tej samej skrobi, która jest łańcuchem cząsteczek glukozy, więc nasza amylaza już ślinowa w
trzustkowa, jelitowa, te amylazy nasze, bo my trawimy enzymatycznie, rozbiją tą skrobię wielocukier do cukru prostego i zrobią nam z tego glukozę. Czyli jedząc czy to pszenicę, czy płaskórkę, która jest teraz w modzie, czy orkisz, czyli to znowu tradycyjna odmiana pszenicy, która przecież musi być zdrowa, bo jest tradycyjna. No ale nie jest. Ona może być o tyle lepsza, że ona może być na przykład niepryskana chemicznie, pestycydami. Czyli jest mniejsza szansa, że nasze komórki ulegną nowotworzeniu. Ale ona wciąż jest cukrem de facto i wciąż dostarcza pokarmu naszym komórkom nowotworowym. Stanowi dla nas zagrożenie. Jest potencjalnie kancerogenna, nie bezpośrednio, nie uszkadza DNA w naszym jądrze komórkowym, ale zwiększa szanse na to, że zachorujemy i że umrzemy na tą chorobę. Myślę, że w tym momencie nasi widzowie mogą już powiedzieć: Jacek, ale to ja już Za nic, dużo? ja już nic nie wiem, no bo jest taki zalew informacji, różnego promowania diet. Często, tak jak mówisz, jest to promowane w jakiś sposób komercyjnie. Zdrowa żywność, bo superfood. Tak, czekolada jest superfood. Produkcja ogromnej ilości nie tylko suplementów, ale jedzenia już gotowego, nie tylko diet, nawet są reklamy. Nie jeździ na zakupy, nie gotuj, my ci przywieziemy, po prostu już nic nie musisz robić. Najlepiej jakbyś siedział w pracy online i jadł tylko z naszych pudełek, bo to jest najlepsze. Najzdrowsza dieta pudełkowa. Albo keto pudełkowe przecież mamy, prawda? Myślę, że już dzisiaj wymyślono prawie wszystko. Jeśli nie, to zaraz ta nazwa będzie... Wszyscy na keto pudełkowym powinni być idealnie zdrowi, można powiedzieć. No właśnie, więc pytanie takie już bardzo wprost i bardzo do ciebie, bardzo prywatne. Co robisz ty jako człowiek z taką ogromną ilością wiedzy, gdzie powiedziałeś na początku tej naszej rozmowy dzisiaj, że czujesz się ultra zdrowo, użyłeś może innego słowa, ale czujesz się nie bardzo zdrowo, tylko hiperzdrowo. Co ty robisz nie tylko pod kątem zdrowia, ale też właśnie ograniczenia stresu i innych tych elementów, które są przyczyną dzisiejszych chorób cywilizacyjnych, żeby nie zostać pacjentem tej Big Pharmy, która po prostu ma się dobrze. Przede wszystkim zmieniłem swój sposób odżywiania. To się stało 9 lat temu. Zmieniłem ten sposób odżywiania w taki sposób, żeby to nie tylko było zdrowe, ale żeby było to smaczne, pyszne, dosyta. Tak żebym, wiem, to się wydaje piękne, żeby mogło być prawdziwe, może ja coś tutaj konfabuluję. Ja, można powiedzieć, ucztuję każdego dnia. Mówię to całkiem poważnie, chociaż jem bardzo mało. To znowu jest dosyć złożony temat, ale poruszyłeś taki wielowątkowy, tak? I więc nie mamy tyle czasu, przynajmniej dzisiaj, żeby to skończyć. Więc co w mojej diecie jest? Na przykład moje śniadanie to jest na przykład kawałek mięsa z jelenia, bo ja hoduję jelenie. To jest jedna ze zmian w życiu, które wprowadziłem. Uciekłem w Bieszczady, jak to się mówi. Tak, prowadzę hodowlę jeleni, również mandżurskich i danieli. Więc mam własne mięso. Niektórzy powiedzą, a co za potwór zabija jelenie, tak żeby się najeść. No tak. Ale na to śniadanie, więc mam, powiedzmy, niech to będzie kawałek schabu, który jest upieczony w piekarniku, który zastępuje mi wędlinę. Pokroję go sobie w plasterki. Mam do tego smalec, który sam sobie wytapiam. Mam słoninę z bardzo dobrze wyselekcjonowanego źródła. Po prostu wiem, skąd tą słoninę biorę. Teraz dla mnie kawałek schabu i słonina i smalec są w zupełności wystarczające, żebym ja się nasycił. Mogę do tego dołożyć jajka. Mamy własne kury zresztą też. Wnioski i to już, jakbym tak miał całkiem szokować ludzi, to w zimie karmię te kury mięsem. Absurdalne, nie? Zwariował facet, ale kury uwielbiają mięso. Wszyscy wiedzą, że kury lubią dżdżownice, robaki wszelkiego rodzaju. Myszy, jak uda im się złapać, to też zjedzą. Nieważne, porzucamy ten temat, bo się rozpraszamy znowu. Więc moja dieta po pierwsze jest smaczna, po drugie jest dosyta, bo jeżeli ja zjem 100 gramów mięsa, ja nie jem dużo mięsa, naprawdę. Czy tak wyglądało twoje śniadanie dzisiaj? Tak, 100 gramów mięsa. Akurat dzisiaj był pasztet własnego wyrobu, z podrobów, z mięsa, ale z tego naszego z dziczyzny i ze słoniny wieprzowej, ale z dobrego źródła. Mimo że było dużo tej słoniny w naszym pasztecie, to do 100 gramów pasztetu, około, bo ja tego nie ważę, ja wiem to już od lat, tak robię na oko, wiem ile to jest 100 gramów. Do tych 100 gramów pasztetu mam 50 gramów smalcu.
50 gramów smalcu to jest naprawdę dużo. To są 2 takie kopiaste łyżki smalcu. Większość ludzi nie powinno od tego zaczynać, bo wylądują szybko w toalecie z jakimś tłuszczowym stolcem. Nie strawią takiej ilości tłuszczu. Organizm się musi przyzwyczaić. Nasza trzustka, wątroba muszą zacząć wydzielać odpowiednią ilość enzymów, żeby strawić tak dużą ilość jakiegoś rodzaju pokarmu. Tak? Czyli nie robimy tego gwałtownie od razu, to stopniowo. I teraz jakbyśmy to policzyli, tylko te 2 składniki mojego śniadania, to mamy 50 gramów smalcu, to jest 450 kilokalorii. 100 gramów pasztetu to jest ponad 200 kilokalorii. Czy ja już mam prawie, czy ja dobrze liczę, 700, tak? Około 700 kilokalorii. Ja tam zawsze coś jeszcze zjem, jakieś jajka wchodzą. Czyli ja tak naprawdę nie jem za dużo białka. Mogę nie jeść w ogóle warzyw, owoców, chociaż trochę ich jem. Uważam, że nawet trzeba je jeść. Że nie powinniśmy być tak, nie jesteśmy przystosowani, żeby być tak całkiem mięsożercami, ale to jest oddzielny temat. I teraz ja zwykle na to śniadanie wchłaniam 1000 kilokalorii. I podobnym posiłkiem moim jest obiad, który też ma około 1000 kilokalorii. Przy mojej posturze ja ważę poniżej 60 kg. W pełni zaspokaja moje potrzeby energetyczne. Mogę też sobie 3 razy w tygodniu zrobić ciężki trening siłowy. Na tych kilokaloriach bez problemu daję radę, na tym białku, który jem. I zobacz jeszcze, spróbuj sobie wyobrazić 100 gramów mięsa czy pasztetu. Jak mała to jest ilość i 50 gramów smalcu. 2 łyżki smalcu. Jak mało to jest objętościowo. Prawda? Czyli ja jem bardzo mało, ale stężenie składników odżywczych i kalorii w tym, co ja jem, jest gigantyczne. Jakbyśmy teraz postawili obok takie typowe śniadanie współczesnego człowieka zachodu, to co tam masz? Bułkę? Płatki zbożowe? Niech to będą płatki zbożowe z mlekiem. Tematu mleka w ogóle nie powinniśmy poruszać, bo taki hejt na twoją głowę spadnie. Gwarantuję ci, że część widzów możesz stracić, albo no może nie ty nie, przeklną mnie, bo ja już takie rzeczy mam za sobą. A czemu? Idźmy. Mamy jeszcze parę minut. Idźmy w tym kierunku, tym bardziej, że Ale- pojawiały się w mediach Tak. reklamy Pij mleko, będziesz wielki. Oczywiście tam była reklama Pij mleko. Tak, I mleko ale- to jest Tak, zupełnie to coś prawdziwe innego. mleko odkrowe, tak, które rzekomo jest zdrowe, nieszkodliwe. Ale okej, ja proponuję ci, żebyśmy ten temat jednak zostawili, bo to nie jest temat, który możemy w 5 minut załatwić. To jest Mhm. naprawdę szeroki temat. Jeżeli mamy kogoś przekonać, to musimy to zrobić kompleksowo. Mówiliśmy bardzo poważnie. To zróbmy podejść. kropkę na temacie Czyli mleka. na tym, co ja robię, jeszcze pytałeś, tak? Tak, Czyli tak, ja dlatego mówię zróbmy o kropkę swoim odżywianiu. o twoim odżywianiu, żebyś nie był pacjentem. To, co ja jem, jest pyszne. Ja jem tego mało i jem w takim oknie żywieniowym, jak to się mówi. Nie katuję się tym, nie patrzę na zegarek. Ja po prostu to robię intuicyjnie. Ja nie jem wcześniej śniadania, nie umiem zjeść. Budzę się rano, piję wodę, ogromne ilości wody. Do litra wody dziennie Ciepłą wypijam. wodę? Nie zwykłą wodę. Ja piję w ogóle tylko wodę. Nigdy nie piję herbaty, Mhm. kawy, soków, żadnych napojów. Piłbym wodę kokosową, gdybym miał dostęp do świeżych orzechów kokosowych. No, ale nie mam, więc piję tylko wodę z Pytam mojej o studni tą własnej. ciepłą wodę, to pewnie wiesz dlaczego, bo się słyszy, że zimna jednak Tak, gdzieś tam zabiera ale tą jak energię. widzisz, w moim przypadku mam tej energii na tyle dużo, że widocznie mi jej nie brakuje. Czy jest ta intuicja organizmu, myślisz, że nie ma takiej złotej recepty nawet od ludzi mądrych, którzy czują się zdrowo? No bo teraz można by znowu postawić lustro obok ciebie i powiedzieć tak, Jacku, no ale to na ciebie działa, A na kogoś innego nie. a na kogoś może na przykład ciepła woda zadziałać, albo totalnie, jeśli on się ma Tak. zdrowo odżywiać i być szczęśliwy przy tym śniadaniu, no to on nie zje. Ktoś, kto ma wolniejszy metabolizm niż ja, szczególnie przy niedoczynności tarczycy, ale nie tylko, bo są też inne powody, to taka osoba, dla niej może być lepsza ciepła woda, dlatego że zimna woda wymaga rzeczywiście ogrzania do tych 36, tam 37 stopni Celsjusza. Szkoda może tej Czyli- energii. Szkoda, tak? Nie szkoda. Dlaczego mi nie szkoda? Bo moim punktem odniesienia, bo powiedziałeś, że ja mam taką wiedzę, prawda? Ale to znowu często ludziom mówię, na warsztatach w szczególności, że wcale nie musicie wkuwać tego wszystkiego, nie musicie zapamiętać tego wszystkiego, co ja w moich książkach piszę. Tego jest strasznie dużo. Tam jest tak naładowane faktami i szczegółami, że niektórzy ludzie po 3 razy te moje książki czytają, studiują, zaglądają do nich, bo to są poradniki de facto. Ale nie jest to konieczne. Można to zrobić w zupełnie inny sposób. Ja tutaj się odnoszę zawsze do takiego profesora
który się nazywał Dietrich, ale wielki człowiek jeszcze z tej profesury lwowskiej, jeden z tych, którzy zakładali Politechnikę Śląską. Ludzie, którzy zostali, tak jak moja rodzina, wyrzuceni z Lwowa i kazano im wysiadać tutaj na Śląsku. I oni stali się trzonem tej Politechniki. A dawni profesorowie byli zupełnie innego pokroju niż współcześni. Nie mówię, że współcześni są źli, ale profesor Dietrich kiedyś to już był emerytus, ale jako emerytus dał wykład dla całego roku. Ja miałem szczęście być na tym roku i na tym wykładzie. I wierz mi lub nie, z całych studiów 5-letnich nie pamiętam ani jednego wykładu oprócz tego jednego. Ja pamiętam ten wykład w całości, to co on powiedział. Tak to było mądre i takie na mnie zrobiło wrażenie. A co on mówił takiego? Coś potem stało się sławne, weszło do jakichś kanonów u mądrych ludzi. Że nie chodzi o to, żebyśmy się uczyli, żebyśmy się nauczyli. To każdy student wie. Zakuć, zdać, zapomnieć, zapić, ewentualnie jeszcze tak się w moich czasach mówiło. 4 razy Z. 4 razy Z, tak było. A mówił, że to nie masz się uczyć, nawet nauczyć i nawet zapamiętać tego na trwałe. Masz zdobyć wiedzę. Musisz zrozumieć, jakie mechanizmy tam rządzą. Musisz znaleźć pewne punkty odniesienia. Ja to trochę rozszerzyłem, co on powiedział. Czyli takich punktów odniesienia jest kilka. Nie jest ich bardzo dużo, ale dla mnie najważniejszym punktem odniesienia jest to właśnie ludziom proponuję, są łowcy-zbieracze. Współcześnie jest takich ludzi bardzo mało. Wspomniałem o plemieniu Hadza w Tanzanii, na południe od Serengeti, o ludziach, którzy zasiedlają terytoria północne, tych tak zwanych Inuitów. To są ludzie, którzy żyją tak samo, jak żyli ich przodkowie 10 000 lat temu. Oni nie zmienili w swoim życiu niczego. Czyli można powiedzieć, że cywilizacja ich nie dopadła. Cywilizacja oficjalnie, czym jest cywilizacja? Kiedy ona się zaczęła? Ona się zaczęła wraz z systemem agrarnym, czyli kiedy pierwsi łowcy, zbieracze, pewne grupy, prawdopodobnie z powodu głodu, nie mogli zaspokoić swoich potrzeb, zaczęli jeść rośliny. Czyli zaczęli jeść ziarna jakiegoś rodzaju. Ziarna, których wszędzie w przyrodzie jest pełno, tylko jakoś nikt nie chce ich za bardzo jeść. Są pewne wyspecjalizowane organizmy niektórych ptaków, na przykład, które potrafią jeść ziarna i im to nie szkodzi. A to jest rzadkie. Generalnie na przykład moje jelenie niewielkie ilości ziarna mogą jeść, niektóre, ale już w większej ilości chorują, więc ja tu muszę uważać. Więc wracam do tego, że ludzie, ci pierwsi rolnicy, oni stali się rolnikami, bo głód ich dopadł. Jak człowiek, masz umrzeć z głodu, to ty zjesz, chociaż widzisz, że to ci szkodzi, ale i tak to będziesz jadł, prawda? Bo głód cię zmusi. A potem, jak się okaże, oni nie byli tego świadomi, że te substancje, które im zapychają żołądek, są uzależniające jeszcze, bo tak rzeczywiście jest w przypadku ziaren wszelkiego rodzaju, no to wpadłeś w pułapkę. Widzisz nawet, że chorujesz, nawet możesz nie łączyć kropek, nie łączysz twoich dolegliwości z tym, co jesz, ale i tak będziesz to jadł, bo jesteś narkomanem po prostu. Czyli widzisz, że twoje zdrowie się pogorszyło, jak zacząłeś jeść te zbożowe produkty, mimo że je moczysz, że je fermentujesz, prawda? Robisz co tylko się da, żeby one ci nie szkodziły. Ale ty tą szkodliwość, w ogóle my mamy człowiek ma taki charakter, taką zdolność umysłową, że my widzimy, łączymy kropki, jeżeli one następują szybko po sobie. Czyli jeżeli na przykład zatrujesz się grzybami, to skojarzysz, że ty się zatrułeś grzybami, bo byłeś w lesie, wziąłeś nie ten grzyb, co trzeba. Ale jeżeli jadłbyś grzyby przez całe życie, które ci szkodzą po troszkę, to cię stopniowo pogarszają ci zdrowie, to ty nie zauważysz tak szybko pogorszenia zdrowia i na pewno nie połączysz tego z tymi grzybami. No, my tego nie potrafimy, bo łowca, zbieracz nie musi tego umieć. Oni po prostu intuicyjnie wybierają pokarmy, które są dla nich zdrowe. Ja też umiem wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ich intuicja nie zawodzi, a nas zawodzi. Są ku temu bardzo ważne powody, ale tego dzisiaj nie omówimy, bo nam już chyba czas się kończy. Nie powinien tak patrzeć tam gdzieś w zegarek, ale chyba musimy, prawda? Więc nie wiem, czy jakoś to podsumować, może warto, żeby coś zostało. Wiesz co, myślę, że ostatnie pytanie, prośba, żeby na nie odpowiedzieć krócej niż na te wszystkie, nie dlatego, że źle się ciebie słucha, bo mam wrażenie, że dzisiaj jestem
nad wyraz zasłuchane, bo jest to nie dość, że spokojnie powiedziane, dobrze poukładane i sam to biorę do siebie, więc takie ostatnie pytanie do tego, co się dzisiaj dzieje również w mediach YouTube'owych, tak bym to nazwał, bo przecież bardzo dużo twórców nagrywa odcinki ze swoimi gośćmi w kwestiach zdrowotnych, okołozdrowotnych, Ty również? żywieniowych. U nas to jest jedna z części kanału, jak wiecie, i tak zostanie, ale w czasach pandemii zaczęliśmy o zdrowiu nagrywać, bo taka była prośba widzów. Uznali, że finanse, inwestycje to Jasne. nie jest jedyny element życia i taka jest prawda, bo przecież mamy elementów Tak jest, co najmniej trzy dokładnie. relacje, finanse i zdrowie, tak ogólnie biorąc, że one na siebie wpływają, dlatego to zdrowie będzie. Więc do ciebie, Jacku, pytanie, jak uważasz, jak my powinniśmy jako właśnie zbieracze tej wiedzy, tak? My dzisiaj nie zbieramy tego, Łowcy, zbieracze, łowcy, tak? zbieramy lajki i łowimy te informacje i wydaje nam się, że często mamy jakąś rację, że mamy jakąś prawdę, że obejrzeliśmy jakiegoś lekarza i on to powiedział, nam to pasuje i mówimy, no to jest jedyna rzecz, ja tak będę robił. Albo zobaczyliśmy jakiś program, ktoś tam powiedział, że właśnie jakaś roślina albo Tak. jakiś rodzaj jedzenia jest dobrym pożywieniem, to my tak będziemy robić. Obejrzeliśmy jeszcze inny program i ktoś tam mówi, że ten suplement albo to zioło jest super i ono zmieni wszystko. No jak to wszystko zbierzemy do kupy, to czasami się to wyklucza. Tylko, że to są same kłamstwa, tak, dokładnie tak jest, tak jak mówisz. Dlaczego to są same kłamstwa? Dlaczego? No bo za tym wszystkim kryje się biznes. Ktoś może powiedzieć, dobra, ja napisałem książkę, w związku z tym czerpię zyski z książek, tak, więc to też jest biznes, Tak. Tylko jest pewna różnica. Ja w tych książkach, moim celem nie jest sprzedaż tych książek. To jest, może brzmi naiwnie, nie wiem, może niewiarygodnie, ale te książki służą temu, żeby ludziom nie tyle dać tą szczegółową wiedzę, ona tam jest, ale tak jak już powiedziałem, zacząłem na ten temat mówić, tylko znowu gdzieś uciekłem w narracji, że tej wiedzy jest za dużo, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Ja muszę to wiedzieć, bo ja się tym zajmuję. Ja się zajmuję nauką generalnie, badaniem nauki i ludziom nie jest to potrzebne, nie jest to konieczne, ale konieczne jest to, żeby znaleźć te punkty odniesienia. Czyli jeżeli zdobędą cząstkę wiedzy, w jaki sposób, jaki jest tryb życia łowców zbieraczy, i tych współczesnych, i tych z okresu paleolitu, bo mamy niemałą wiedzę na ten temat, chociaż ich już dawno nie ma, ale to przy okazji mogę powiedzieć, jakie są na ten temat badania, całkiem wiarygodne, i co się stało, kiedy oni zostali rolnikami, co się z nimi strasznego zaczęło dziać, co się dzieje do dzisiaj, kiedy jeszcze doszło przemysłowe rolnictwo i w ogóle przemysł. Ale mniejsza z tym, to jest jeden z punktów odniesienia, czyli łatwiej się nauczyć kilku takich, dostrzec latarnie morskie, które nas będą prowadziły, dostrzec drogowskazy, które nas prowadzą gdzieś tam, gdzie chcemy dojść, czyli nie wdawać się w jakieś kręte uliczki, w szczegóły. Czasami to może nam być potrzebne, ale generalnie nie. Jeżeli mamy te punkty odniesienia dobrze ugruntowane, to możemy sami, na ogół możemy sami, nie zawsze, wywnioskować, czy dany produkt, również ten suplement, o którym ty mówisz, proponowany przez kogoś tam, jakiegoś youtubera, czy on rzeczywiście może mi pomóc na cokolwiek, czy on ma sens, czy mojemu organizmowi brakuje na przykład jakiejś pierzgi, tak, strzelam, bo może komuś ta pierzga do czegoś się przyda, a może komuś, nie wiem, pomoże jakiś właśnie ten wspomniany amarantus, który jest jakimś super żywnością, a może orkisz pomoże, jest receptą na moje choroby sercowo-naczyniowe, ale czy rzeczywiście? Więc jeżeli będziemy wiedzieli, co jedzą łowcy, zbieracze współcześni, co jedli 10 000 lat temu, a wierz mi, to jest dokładnie to samo jedli, co jedzą teraz i niczego nie zmienili w swoim życiu. Jeżeli będziemy wiedzieli, że oni są w 100% zdrowi, oni mają idealnie zdrowe zęby, oni są sprawni fizycznie i psychicznie do ostatniego dnia swojego życia. Kiedy się kładą, zasypiają, tak się kończy ich życie. Plemię idzie dalej. Nikt tam nie robi pogrzebów, ale tak mniejsza z tym, znowu nie ten temat. Oni nie mają problemów z dziećmi, z wychowaniem. Oni mają cudowne dzieci, mają cudowne stosunki rodzinne. Jak to jest możliwe? Dlaczego u nas to wszystko się tak spieprzyło strasznie? Nie musimy mieć szczegółowej wiedzy, to wracam do twojego pytania. Więc zamiast tej szczegółowej wiedzy, zamiast przestudiować całą tą moją książkę, można pewne rzeczy tam pominąć. Trzeba zapamiętać punkty odniesienia. To, co powiedział profesor Dietrich, wracam do niego. Czyli jak masz wiedzę, to nie musisz się uczyć szczegółów, nie musisz się nauczyć, nie musisz zapamiętywać. Poznasz mechanizmy, to nawet nie muszą być mechanizmy fizjologii czy biochemii.
to oczywiście też można poznać. Ja to musiałem zrobić, ale większość ludzi nie musi tego zrobić. Większość ludzi wystarczy, że się będzie uczyło tak jak dzieci w plemionach indyjskich. Oni się uczą nie w szkole, przez obserwację otoczenia, przez obserwację rodziców. I ta ich wiedza jest kompletna. Wszystko, co im jest do życia, do zdrowego życia potrzebne, to oni tej wiedzy nabywają przez obserwację, przez uczestniczenie w takim zdrowym życiu. I tych ludzi nie da się tak łatwo. Oni są silni. Ich można wykurzyć z terytoriów, które zajmują, bo jest tam coś, na przykład jakieś cenne złoża, jakichś metali ziem rzadkich czy czegoś i można ich zniszczyć w ten sposób. Ale nie jest tak łatwo zmienić ich tryb życia, bo oni trwają przy tym swoim. Póki mają zasoby, póki mogą tak żyć jak dotychczas, to tak żyją. I im to służy. Więc to jest jeden z punktów odniesienia, nie jedyny. Jest ich więcej. Jeżeli będziemy mieli okazję porozmawiać, to możemy możemy porozmawiać o innych punktach odniesienia, zamiast faszerować się szczegółową wiedzą. Możemy to też podpierać szczegółami, żebym mógł wytłumaczyć, dlaczego ludzie Hadza najbardziej lubią mięso. Z czego to się bierze, tak? Bo my możemy powiedzieć, że no nie, przecież media mówią, że wege jest najlepsze, najzdrowsze. No ale oni jakoś nie chcą tego wege. Dla nich to jest żywność awaryjna. Dla nich to są czasami lekarstwa. Potrzeby objawowo działające. Znowu nie wyleczą ich z niczego, bo nie mają się z czego leczyć. Są zdrowi. Ale możemy do tych tematów wrócić. Myślę, że potrzebujemy cały dzień, żeby to omówić, a i tak kilka tematów omówimy. No, moje wykłady czasami trwają 4 godziny i ludzie nie chcą przerwy. Ja się bardzo cieszę, bo można się zasłuchać. Myślę, że takim elementem spinającym klamrą, bo zerkam na twoją okładkę książki i widzę właśnie te cyferki z Matrixa. Jest również to, co pojawiło się przed naszym nagraniem, kiedy staliśmy przed studiem i powiedziałeś mi, że twórcy Matrixa, bracia Wachowscy, dobrze pamiętam, bracia Wachowscy już dzisiaj nie są braćmi, tylko są siostrami, bo zmieniła im się płeć, nie sama. Także to też o tym nie wiedziałem. Dziwny jest ten świat, jak śpiewał Nieman, prawda? Więc chciałem po prostu to podsumować właśnie tą klamrą, że świat się zmienia, a może warto wrócić po prostu do korzeni. Może siostry Wachowscy powinni wrócić do braci. Warto wiedzieć, dlaczego on się zmienia, bo inaczej nie zrozumiemy tego świata. To chyba Dalaj Lama powiedział, żeby się dowiedzieć czegoś o teraźniejszości, przyszłości, musimy zrozumieć przeszłość trochę. Dlatego ja często o przeszłości opowiadam. I myślę, też do tego dzisiaj piłeś przez moment. Troszkę tak. Ja im więcej mam rozmów, tym wiem, że nie ma czegoś takiego jak prawda jedna, bo nam się często wydaje, że ja już wszystko wiem, że moja prawda jest najprawdziwsza. Ale działanie na przyczyny, tutaj musisz przyznać, no nie może być innej metody leczenia chorób niż działanie na ich przyczyny. Tak. Prawda? Czyli to możemy uznać za taką bardzo ogólnikową, ale jednak prawdę, której nie możemy podważyć. To ja na zakończenie nomen omen w temacie zdrowia wręczę ci prezent, który jest naszą książką, którą stworzyliśmy. Przede wszystkim to jest poradnik. To jest poradnik, tak jak twoje książki. Jest tutaj dużo przepisów, dużo podstaw, dużo powrotu do natury, do tego, co kiedyś działało, co nasze babcie, co w kuchniach było, jak wyglądały apteczki naszych babci, właśnie niepełne farmaceutyków, tylko pełne właśnie prostych rzeczy. Więc daję ci to po prostu, Jacku, jako prezent, jako dodatek, bo na pewno nie ma u ciebie jeszcze w domu, więc chciałbym, żeby poradnik zdrowia od agenta specjalnego i gości, którzy byli u nas w programie i podzielili się swoją najlepszą wiedzą, było również u ciebie w domu. Bardzo dziękuję. To prezent dla ciebie, a jeśli nie macie faktycznie jeszcze poradnika zdrowia, no to warto, żeby się zaopatrzyć i żeby sprawdzić książki Jacka, które dzisiaj w tym długim, ale myślę, że bardzo kalorycznym nagraniu się pojawiły. Nie są łatwe, uprzedzam. Mamy bardzo świadomych widzów i takich, którzy nie czytają. Niektórzy mówią, że tylko część ludzi na świecie dzisiaj czyta tylko telegazetę, bo to jest najbardziej strawne, ale wiem, że mamy bardzo mądrych widzów i zachęcam do oglądania kolejnych filmów, a będziemy kolejne również takie nagrywać. Jacku, wielkie dzięki za przyjechanie tutaj do Katowic i podzielenie się jakąś częścią twojej wiedzy. Bardzo chętnie będę jej udziału więcej. Dajcie znać w komentarzu, czy to, co dziś tutaj nagraliśmy z Jackiem, jest tym, czego szukacie. Czy w ogóle chcecie mnie oglądać, bo ja takie straszne rzeczy opowiadam, jakieś bójdy, nie wiem, teorie spiskowe cały czas. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, Jacku, i dziękuję. Dajcie znać, co o tym myślicie. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.
Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.